Witam ponownie na moim kanale Piart Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie z wyroczni. Będzie to czytanie dla skorpionów i jest to czytanie bezterminowe. Możecie w każdej chwili, kiedy wejdziecie oczywiście na ten kanał, odtworzyć to czytanie i powinno ono być dla Was odpowiednie na dany czas. Natomiast pamiętajcie o tym, że to czytanie nie ma możliwości, by w pełni z każdym rezonowało, więc jakby weź to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu odrzuć, tak? Może innej osobie będą te wskazówki przydatne. Dobrze, przejdziemy w takim razie do czytania. Pierwsze czytanie zrobimy na sprawy zawodowe, sprawy kariery, finansów, a następnie przejdziemy do czytania na miłość. Więc teraz poprosimy karty o energię na sprawy kariery, sprawy zawodowe dla Skorpiona. I jeszcze jedną kartę. Dobrze. O, nawet dwie dodatkowe, więc skorzystamy z wszystkich, które nam tutaj wypadły. Pierwszą kartę, jaką mamy, to jest karta osierocony. I ona może mówić o poczuciu straty, o kryzysie tożsamości. Może wynikać z tego, że czujesz, iż nie pasujesz do jakiejś grupy osób, do jakiejś społeczności. Jest tu niepewność co do swojego miejsca albo też potrzeba tej przynależności. I problem polega na tym, że trzeba znaleźć miejsce, w którym się pasuje, ale jednocześnie być wiernym swoim podstawowym prawdom i wartościom, tak? Być może nie identyfikujesz się już z grupą albo z jakąś społecznością, tak jak to było wcześniej, i być może potrzebujesz znaleźć się w nowej sytuacji i przez to może być też takie odczuwanie głębokiego poczucia straty albo zamętu. Więc ta karta wzywa do tego, żeby zająć się tą potrzebą przynależności i daje Ci również gwarancję tego, że znajdziesz swoje miejsce wśród innych, gdzie poczujesz tą przynależność, gdzie będziesz czuł się wśród tej społeczności bardzo dobrze, ponieważ ona będzie miała podobny sposób myślenia, podobną energię i podobne wibracje do Ciebie, przepraszam. Więc możesz pozbyć się tej presji, kiedy nie możesz się dopasować, bo być może jest czas na to, żeby pójść dalej, tak? I ta karta jednocześnie przypomina, że nie możesz być wszystkim dla wszystkich, tak? Nie będziesz też popularny wśród wszystkich i to jest jak najbardziej w porządku, więc warto jakby określić swoją misję, swoją osobowość zawodową, swój wkład, jaki wnosimy, ponieważ one muszą się opierać na tym, co jest w Tobie autentyczne, co potrafisz grupie zaoferować, a nie na czymś, co Twoim zdaniem się sprzeda lub jak możesz sądzić, że inni
mogą tego chcieć, więc przyciągniesz tą obfitość do siebie, będąc całkowicie sobą. Więc wyzwanie tej karty jest takie, żeby pozostać na swoim pasie i tam zabłyśniesz i zaznasz dobrobytu. Jeżeli będziesz zgodny z samym sobą, a nie będziesz próbował się dopasować do otoczenia, w którym przebywasz. Kolejna karta to świadomy kontakt z siłą wyższą. To jest karta wyższej mocy i ta karta przypomina, że jesteś kimś więcej niż tylko osobą, bo masz nieśmiertelną duszę, jesteś obdarzony ludzkim życiem i poprzez to życie możesz się wyrażać. I jakby karta nawołuje do tego, żeby zaufać, że istnieje jakiś wyższy plan na Twoje życie, po to, żeby ono było piękniejsze, że jesteś też chroniony i kierowany przez siły wyższe. I to jest też w sprawach zawodowych, może mówić o tym, że jakby masz wrażenie, odczucie, że Twoja praca jakby przez Ciebie przepływa, czyli pojawiają się nowe pomysły w głowie, nowe powstają inspiracje, do których być może wcześniej nie miałeś dostępu. I kiedy rozpoczynasz te projekty, negocjujesz umowy, jakby rozmawiając ze swoją duszą, z samym sobą, jak z partnerem, to wtedy masz możliwość odniesienia sukcesu. Więc jakby karta mówi, żeby pozwolić tej sile wyższej prowadzić się. A wtedy zobaczysz, mogą i poczujesz, bo mogą pojawić się różne wskazówki, które dadzą Ci pewność, że pójdziesz naprzód we właściwym kierunku, tak? Więc jakby przesłaniem tej karty jest, aby się otworzyć na te przypływy, które mogą pochodzić od sił wyższych, a które otwierają Ci nowe możliwości w sferze zawodowej, w sferze kariery. I ostatnia karta, która mówi o tym, żeby zbierać informacje i przyjmować też wskazówki, żeby być otwartym na to, co do Ciebie przyjdzie, gotowym zaakceptować to, co się pojawi. I to jest jakby świadome pozwolenie rzeczom, żeby płynęły do Ciebie, być otwartym na otrzymywanie nagród, które już niedługo zostaną Ci udostępnione. I tu jest też mowa o tym, że to jest czas, kiedy najskuteczniejszym działaniem jest umożliwienie innym wskazania tej drogi naprzód. Więc jakby obserwuj inne osoby i podążaj za nimi. Twoje pragnienia wszelkie nadejdą i uplasują się na pierwszym miejscu na tym planie, więc karta nawołuje do tego, żeby współpracować z innymi osobami, żeby przedstawiać im swoje pomysły, pozwolić
na to, żeby ten dobrobyt do ciebie przyszedł. I tu jest też potrzeba uwolnienia się od posiadania pewnych rzeczy w takiej formie, w jakiej ty chcesz, tak? Pozwól jakby na to, żeby ten dobrobyt, to szczęście przyszło do ciebie w każdej formie, nie tylko w takiej, jakiej wcześniej sobie wykreowałeś i jakiej oczekujesz. Bądź otwarty na różne informacje, które mogą się pojawiać, na różne wskazówki. A wtedy możesz być pewien, że przyjdzie do ciebie to, czego pragniesz, tak? Być może, tak jak mówię, nie w takiej formie, jakbyś tego do końca oczekiwał, ale jest to właściwa droga dla ciebie. Kolejna karta to karta regeneracji, odrodzenia i ona mówi właśnie o tym, że przed tobą pojawiają się nowe szanse. Kolejna szansa, masz jakby dostęp do tej szansy. Wszelkie możliwości, które uważałeś, że są martwe, teraz ożywają, są bardziej autentyczne, silniejsze. I wszystko, co do tej pory mogłeś postrzegać jako porażkę albo stratę, będzie teraz właśnie zastąpione czymś lepszym i potężniejszym. I to odrodzenie, o tym odrodzeniu mówi właśnie ta karta. Więc jakby bądź otwarty, żeby wejść w to swoje nowe życie, bo przeznaczenie kieruje cię właśnie w taki sposób do tego, żeby dać ci nowe możliwości, nową szansę. I to jest też tak, że na pewnych właśnie trudnościach czy porażkach, z którymi do tej pory mogłeś mieć do czynienia, wyrasta często coś nowego, jakiś nowy początek, jakaś większa, potężniejsza wersja i forma tego, co wcześniej zapoczątkowało się, a co być może przekracza naszą wyobraźnię. Więc jesteś gotowy na ten sukces, pojawiają się nowe możliwości, znacznie lepsze od tych, które pojawiały się wcześniej. I teraz jest jakby jeden z tych czasów, kiedy z takiej pozornej straty czy porażki rodzi się dla ciebie obfitość, więc nie rozpamiętuj już przeszłości, bo tak naprawdę doświadczasz odrodzenia. Tu mamy dwie karty, trzy w zasadzie karty mówiące o tym, że ten dobrobyt, ta nowa droga jest już, będzie ci niedługo pokazana, tak? I tak jak w pierwszej karcie, może środowisko właśnie, w którym obecnie jesteś, nie jest tym docelowym, którym powinieneś być. Być może tam już osiągnąłeś pewną wiedzę, jakieś doświadczenie życiowe i czas jest ruszyć w drogę dalej. Zobaczymy teraz, co w sprawach miłości i w sprawach uczuciowych dla Skorpiona. Dobrze, mamy jedną kartę. Poprosimy energię jeszcze. Dobrze, mamy, wypadły. Dobrze. I pierwsza karta, jaka nam tutaj wypadła, to mówi o oddychaniu. Ale przede wszystkim o tym, żeby być cierpliwym, żeby iść
powoli, być może poczekać na coś i zaufać. Więc jakby jest teraz dla Ciebie czas w kwestiach miłosnych, żeby wykazać się dużą cierpliwością, żeby zwolnić, być może pomedytować, zaufać. Jest jakby czas na to, żeby zregenerować też swoje siły, swoją energię, swoje ciało, nie spieszyć się z niczym, nie wchodzić za bardzo też w nowe związki. Tu jest jakby potrzebny czas na to, żeby serce się w pełni otworzyło na coś nowego i żeby można było uwolnić działanie. Więc jakby ciesz się tą chwilą, bo to czekanie nie będzie trudne, bo Twoje serce wie, czego potrzebuje. I tutaj cierpliwość przede wszystkim zaprocentuje dla Ciebie, tak? Czyli jeżeli jesteś już w jakimś związku, w jakiejś relacji, to nie staraj się niczego przyspieszać na siłę. Postaraj się, żeby ta znajomość rozwijała się w wolniejszym tempie, spokojniej. Jeżeli nie masz w tej chwili żadnego związku, to wiedz, że jesteś na dobrej drodze, zaufaj temu i czekaj cierpliwie, bo to, co ma do Ciebie przyjść, to przyjdzie. Tu kolejna karta już mówiąca o gotowości, o zaufaniu i o tym, że w najbliższym czasie będziesz właśnie gotowy już na to wszystko, czego potrzebujesz. Jakby wzrośniesz zarówno w mądrości, jak i w uczuciach, w emocjach i rozpocznie się dla Ciebie nowy etap Twojego życia, tak? Dzięki temu, że byłeś cierpliwy, że poczekałeś, nie spieszyłeś się do niczego, to zaczyna się dla Ciebie pomyślny czas na rozpoczynanie nowych rzeczy. Nabrałeś już większej pewności siebie i większej otwartości do ludzi. I otoczenie może i czuje, że jest w stanie Ci zaufać. Bo kiedy jesteś bardziej pewny siebie, to jesteś też gotowy na głębsze i bardziej intymne relacje, tak? Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Jesteś wówczas całkowicie sobą i poradzisz sobie ze wszystkim. I karta mówi o tym, że miłość, przyjaźnie, nowe znajomości, jakieś harmonijne powiązania są już obecne lub nadchodzą do Twojego życia, ponieważ jesteś gotowy dawać i otrzymywać z serca, tak? Tylko bądź cierpliwy, nie spiesz się do niczego, a ta nowa osoba do Ciebie przyjdzie. Kiedy uzdrowisz jakby swoje ciało i swoją duszę, nauczysz się doceniać samego siebie, oddychać spokojnie, mieć tą cierpliwość, to przyciągniesz do siebie nowe znajomości, nowe osoby. Więc jest już gdzieś na drodze ta nowa znajomość dla Ciebie, nowa osoba.
Kolejna karta mówiąca, zadająca pytanie dlaczego, i ona mówi o tym, że możesz szukać odpowiedzi, co jest dla Ciebie ważne w życiu, jakie dokonujesz wybory w swoim życiu, i to znajomość tego swojego dlaczego jest właśnie kluczem do spełnienia. Jeżeli będziesz miał jasność co do tego, jakie są Twoje intencje, to będziesz wtedy mógł przyciągać do siebie same najlepsze rzeczy, tak? I w miłości teraz, w uczuciach jest jakby czas na to, aby rozpoznać, czy jesteś wyzwalany przez kogoś innego, czy też Twoje zachowanie jest motywowane jakimiś nierozwiązanymi problemami z przeszłości. I kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego tak się czuję, dlaczego coś powiedziałem, to jakby poświęć troszkę czasu na to, żeby spojrzeć na tą sytuację z większej perspektywy, bo te odpowiedzi mogą się okazać bardzo zaskakujące. Więc jakby kieruj się intuicją i wiedzą, która płynie z głębi Ciebie. Tu przede wszystkim jest ważne, czym będziesz się kierował w przyszłych lub obecnych związkach, więc ważne jest posłuchanie swojej intuicji i zadanie sobie tego pytania, dlaczego, co kieruje moimi motywami, jakie są moje motywy kierujące daną intencją, tak? Co chcę osiągnąć w nowej relacji, w nowym związku. Czy chcę tylko powielić jakieś sytuacje z przeszłości, które mogły mieć związek z tym, że zadowalało się drugą stronę, drugą osobę, a jednocześnie przy tym pomijając własne odczucia. Więc jakby warto nad tym się zastanowić, bo każdy z nas chce być kochanym, tak? Chce być zrozumianym i chce, żeby jego potrzeby były zaspokajane. Więc jakby warto będzie przy nowej relacji, w kontaktach z nową osobą zadać sobie te pytanie, co mną kierowało, że jestem z tą, a nie inną osobą i dlaczego z tą osobą właśnie chcę być. I ostatnia karta to karta, że coś jest powtarzane na okrągło. Pewne wydarzenia w życiu się powtarzają, jakieś wzorce wracają, ale ta karta nie oznacza, że znowu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, która mogła być dla nas przykra czy pełna rozczarowania. To oznacza jedynie to, że owszem, możemy mieć wrażenie, że cofamy się wstecz, ale tak naprawdę stoimy na wyższym poziomie, możemy patrzeć z góry na daną sytuację, bo już czegoś się nauczyliśmy i teraz jest jakby możliwość zrobienia czegoś w sposób lepszy, po to, żeby przełamać ten cykl zapoczątkowany w przeszłości. Więc może być sytuacja taka, że spotkasz jakąś osobę i będzie Ci się wydawało, że znowu
znajdujesz się w tej samej sytuacji, że jakieś zachowania są ci znajome, tak? Może będziesz miał wrażenie, że z nową osobą powtarzasz starą historię, bo może to być bardzo podobne do tego, co już wcześniej przeżyłeś. Ale to jest jak gdyby dla ciebie wyzwanie, bo nie bez powodu przyciągniesz do siebie tą osobę, bo być może właśnie wróciłeś do tego znajomego miejsca, ponieważ dzięki temu będziesz mógł coś zrobić w sposób lepszy. Uzyskasz już większą mądrość, wyciągniesz już jakieś wnioski i dzięki decyzjom czy pewnym nowym zachowaniom będziesz mógł przełamać ten cykl, który został zapoczątkowany w przeszłości i pójść już zupełnie inną drogą, nie powielać sposobu tego samego zachowania, które miało miejsce w przeszłości z kimś zupełnie innym, tak? Zobaczymy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Co jeszcze tu z karty rady dla Skorpiona? Karta rada dla Skorpiona. Legenda. I karta legenda, już sobie przypomnę, o czym mówiła. Ta karta mówi o tym, żeby uczyć się od tych, którzy Cię inspirują. Tu jest podany przykład, żeby odwołać się do różnych baśni, legend, które znamy z życia i które przeważnie mają jakiś morał, gdzie mamy informacje o różnych cudach, które miały miejsce, o odwadze tych osób, które podejmowały walkę, żeby pokonać różne przeszkody, gdzie wytrwale odnosiły sukcesy i zwycięstwa, więc jakby karta nawołuje do tego, żeby uczyć się od osób innych lub właśnie poprzez legendy, baśnie, czy również nasze marzenia i podążać za tymi właśnie marzeniami, bo wtedy dzięki tej inspiracji nabierzecie siły i będziecie mogli przyciągnąć do siebie te wszystkie cuda, te wszystkie rzeczy, o których właśnie marzycie, tak? I które są kluczem do waszego szczęścia. Wyciągnę dla Was jeszcze jedną kartę anielską, przesłania anielskie. Mamy kartę muzykuj, więc może dla Was w Waszym życiu ważna jest muzyka, nie tylko słuchanie muzyki,
może również granie na jakichś instrumentach, bo jakby karta zachęca do tego, żeby muzykować, ponieważ może to dać Ci odpowiedzi na różne rozwiązania różnych sytuacji, odpowiedzi, których być może właśnie szukasz. Tu jest jakby informacja, żebyś więcej czasu poświęcał może właśnie na słuchaniu muzyki, na obcowaniu z muzyką, z instrumentami. Na koniec jeszcze dla Was klucze anielskie. I na zakończenie klucze anielskie. Obdaruj miłością siebie i innych. I to wszystko, jeśli chodzi o to czytanie dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną w tej przestrzeni. Życzę Wam wiele miłości i do zobaczenia w następnych czytaniach.